wygląda właśnie prezes fundacji. Tak wygląda nie prezes fundacji. Widzicie, człowiek pracujący, żadnej pracy się nie boi, tak jak była taka aktorka Irena Kwiatkowska, to właśnie Damian tutaj jak pani Irena. Dzisiaj właśnie tutaj pomaga ze swoim współpracownikiem, wolontariuszem. Jeżeli możecie, to wpadajcie do Dąbrowy Górniczej. Ile jeszcze planujecie tutaj? No wszystko zależy od funduszy. Na razie się to wszystko przeciąga, bo nie mamy jeszcze wystarczających pieniędzy na wszystkie materiały, więc robimy to, czym mamy, to co możemy teraz zrobić. To na ile macie teraz pracy przewidzianej? Na parę miesięcy nawet. Chyba że uda się uzbierać taką pulę pieniędzy, że będzie można to wszystko... A jaka to jest pula pieniędzy, która by się tutaj przydała w tym konkretnym przypadku pomocy Fundacji Przystań? Obecnie jest to wyliczone na przynajmniej 30 000. Jeżeli słyszycie, 30 000 jest potrzebne do tego, żeby tutaj mógł powstać profesjonalny ośrodek terapeutyczny, tak, pomagający dzieciakom, młodzieży i dorosłym w problemach psychologicznych i psychiatrycznych. Także trzymamy kciuki i robimy, słuchajcie, zbiórkę tutaj na Fundację Dobry Pomysł, która pomoże Fundacji Przystań z Dąbrowy Górniczej. Ale jeżeli macie czas, to też możecie tutaj pomóc zrobić ten remont, a czym więcej rąk do pracy będzie, bo na razie są 4 ręce, Damian plus Henryk. 6, bo jeszcze Paweł często nam pomaga. A, to przepraszam, jeszcze Paweł jest, tak, to 3 pary rąk, czyli 6 rąk, tak, tutaj daje radę. Także jakbyście mieli czas i chęć, to wpadajcie na Aleję Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej. Tutaj możecie pomóc, ale kontaktować się z Damianem oczywiście. Damian mi teraz tutaj pokaże, co tutaj jest do zrobienia i co zostało zrobione. Tutaj mamy jedno z pomieszczeń, które zamierzamy pomóc wyremontować. Mamy tutaj całe ściany do oszpachlowania, żeby można było jakoś pomalować. Podłoga jest też do zrobienia. Widzę profile. Będziecie kładli podwieszany sufit? Nie, tu postaramy się po prostu usunąć jakieś stare elementy i szpachlować tylko sufit i przygotować pod malowanie. A instalację elektryczną tutaj macie już zrobioną? Znaczy zostaje stara instalacja. Bez problemu wystarczy do użytkowania tutaj. Tutaj wykorzystamy ten kawałek ścianki na dole, zrobimy z tego taki jakby parapecik. Gdyby ktoś, że tak powiem, podrzucił jakąś taśmę LEDową, to można było tu zrobić fajne podświetlenie. Tu jest właśnie dowód na to, dlaczego fachowcy tak rzadko odbierają telefony, bo zawsze jak robimy coś, czasami mamy namieszane pół wiadra gipsu, to wtedy akurat dzwonią. Fachowcu, dlaczego nie odbierasz? No, bo nie mogę. Odzwonię za chwilę. Tak jest. Dobra, to może przyjdziemy dalej zobaczyć, co tam mamy. Tutaj idziemy do tej, w cudzysłowie, ładniejszej części. Mamy też, jeszcze nie jest całkiem gotowy. Tu mamy cały przedpokój, cały korytarz do naprawy pod tymi płytami meblowymi. Też nie ma tynku. Będziemy to ściągać i albo będziemy tynkować, albo karton, gips, to wszystko w zależności od funduszy. No i ściany też przygotować do malowania. A to zostaje? Te płytki takie? Nie. PCV? Też będzie zrywane będą te płytki. Zastanawiamy się nad 2 opcjami, albo będą płytki, albo wykładzina przemysłowa. No i tu mamy pomieszczenie, które już praktycznie kończymy. Mamy tu jeszcze tylko ostatnie metry do wyszpachowania. Tu pomieszczenie też przerobimy, że wejście będzie z tamtej strony. Czyli żeby tu nie wychodzić po prostu poza te drzwi, tak? Tak. Tutaj będzie aneks kuchenny taki, gdzie pacjenci lub osoby, które będą tutaj korzystać z pomocy fundacji, będą mogły sobie przyrządzić jakąś kawkę, herbatkę. No i tutaj mamy pomieszczenie też, które zostało tylko troszkę do szpachowania i szlifowania i malowania. Podłogę mamy już te płytki pozdzierane, zostało tylko wymyślić coś na podłogę. Czyli słuchajcie, drodzy sponsorzy, jeżeli by się tutaj znalazł jakiś materiał, nie wiem, może jakaś Castorama Obi albo coś w tym stylu, Leroy Merlin czy inny sklep budowlany, market, nie wiem, Żabka, Biedronka, nie, jak one się nazywają? Mrówka, tak, wymieniłam wszystko, ale nie to. To by było na tyle. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.